10 najpotężniejszych lotniskowców na świecie. Miejsce 10. ITS Trieste. ITS Trieste to najnowszy włoski lekki lotniskowiec wielozadaniowy i jednocześnie największa jednostka zbudowana we Włoszech. Jego budowę rozpoczęto w 2016 roku w stoczni Fincantieri w Castellammare di Stabia, a do służby wszedł w 2024 roku. Okręt zastąpił lotniskowiec Giuseppe Garibaldi we flocie włoskiej. Choć technicznie jest to okręt desantowy, LHD funkcjonalnie pełni rolę lekkiego lotniskowca oraz uniwersalnego śmigłowcowca desantowego. Jego pokład lotniczy pozwala na operowanie samolotami pionowego startu i lądowania, takimi jak F-35B. Lotniskowiec ma 245 metrów długości i wyporność 38 000 ton przy pełnym załadunku. Napęd zapewnia nowoczesny układ Codlock, kombinacja turbin gazowych i napędu elektrycznego, który pozwala osiągać prędkość ponad 25 węzłów oraz zapewnia duży zasięg operacyjny. Na dziobie znajduje się skocznia ski jump, ułatwiająca start samolotów STOL. ITS Trieste może przenosić do 30 statków powietrznych, myśliwców pokładowych i śmigłowców. W konfiguracji lotniskowcowej okręt może obsługiwać 20 myśliwców F-35B. W części rufowej posiada zalewany basen służący do wypuszczania i przyjmowania jednostek desantowych o ładowności do 60 ton. Załoga podstawowa liczy około 460 osób, ale wraz z personelem lotniczym i desantem na pokładzie może przebywać ponad 1000 ludzi. ITS Trieste jest uzbrojony w wyrzutnie rakiet Aster-15 armaty Otto Melara 76 mm i 25 mm oraz systemy obrony elektronicznej. Wraz z lotniskowcem Cavour ITS Trieste stanowi trzon włoskiej marynarki wojennej. Miejsce 9. INS Vikramaditya. INS Vikramaditya to indyjski lotniskowiec o napędzie konwencjonalnym, który pierwotnie był radzieckim okrętem o nazwie Admirał Gorszkow. Poprzednio Baku został zbudowany w latach 80. jako ciężki krążownik lotniczy klasy Kijew i służył w marynarce ZSRR. W 2004 roku Indie zakupiły okręt od Rosji i rozpoczęły jego wieloletnią modernizację w stoczni w Siewierodwińsku. INS Vikramaditya wszedł do służby w indyjskiej marynarce w listopadzie 2013 roku. Ma 284 metry długości i wyporność 45 000 ton. Po przebudowie usunięto oryginalne uzbrojenie rakietowe i przystosowano go wyłącznie do operacji lotniczych. Napęd stanowią 4 turbiny parowe, które umożliwiają osiąganie prędkości do około 30 węzłów. Wyposażony jest w system Stobar. Do startu samolotów wykorzystuje skocznie ski jump, natomiast lądowanie odbywa się przy pomocy lin hamujących. Może pomieścić 36 statków powietrznych. Na pokładzie operują głównie myśliwce pokładowe MiG-29K oraz śmigłowce Kamov K-31 i Hal-Drów. Załoga lotniskowca liczy do 1700 osób wraz z personelem lotniczym. Okręt dysponuje także systemami obrony bliskiego zasięgu, między innymi działkami AK-630 i systemami rakietowymi Barak-1. INS Vikramaditya pozostaje obecnie okrętem flagowym Indian Navy i ważnym elementem strategii morskiej na Oceanie Indyjskim. Miejsce 8. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle to jedyny lotniskowiec we francuskiej marynarce wojennej i jednocześnie jedyny lotniskowiec o napędzie atomowym poza flotą USA. Jego budowę rozpoczęto w 1989 roku w stoczni DCNS w Toulonie, a wszedł do służby w 2001 roku. Okręt ma 261 metrów długości i wyporność 42 000 ton. Napęd zapewniają 2 reaktory jądrowe K-15, dzięki którym okręt może osiągać prędkość 27 węzłów i operować praktycznie bez ograniczenia zasięgu. Na pokładzie znajduje się system katapult parowych Katobar,
co pozwala na starty samolotów z pełnym uzbrojeniem i paliwem, podobnie jak na amerykańskich lotniskowcach. W sumie Charles de Gaulle może przenosić 40 statków powietrznych. Główną siłę powietrzną stanowią myśliwce Dassault Rafale M, wspierane przez samoloty wczesnego ostrzegania E-2C Hawkeye oraz śmigłowce NH-90. Załogę lotniskowca stanowi 2000 osób, w tym 600 osób personelu lotniczego i wsparcia. Okręt jest wyposażony w systemy obrony przeciwlotniczej PAMS, rakiety Aster-15 oraz systemy walki elektronicznej i obrony bliskiej. Charles de Gaulle jest kluczowym elementem francuskiej marynarki wojennej i wielokrotnie brał udział w misjach NATO, operacjach przeciwko ISIS oraz misjach humanitarnych. Miejsce 7. NS Vikrant. NS Vikrant to pierwszy całkowicie indyjski konwencjonalny lotniskowiec zbudowany w kraju. Jego budowę rozpoczęto w 2009 roku. Okręt został zwodowany w 2013 roku, a oficjalnie wszedł do służby w indyjskiej marynarce 2 września 2022 roku. Ma 262 metry długości i pełną wyporność 45 000 ton. Napęd stanowią 4 turbiny gazowe General Electric LM2500+, dzięki którym osiąga prędkość około 28 węzłów, ponad 50 km na godzinę. Podobnie jak Vikramaditya, Vikrant wykorzystuje system Stobar, skocznie ski jump, do startu samolotów i liny hamujące przy lądowaniu. Na pokładzie może pomieścić do 36 samolotów i śmigłowców. Jego główną siłę powietrzną stanowią myśliwce MiG-29K, które w przyszłości mogą zostać zastąpione przez nowsze maszyny, np. HAL TE-DBF lub FA-18 Super Hornet. Okręt przenosi także śmigłowce K-31, HAL Druw oraz MH-60R do zadań zwalczania okrętów podwodnych i ratownictwa. Załoga Vikranta liczy 1700 osób. Wraz z personelem lotniczym Vikrant wyposażony jest w systemy obrony bliskiego zasięgu. Między innymi działa AK-630IO, TFM-2 oraz rakiety średniego zasięgu Barak 8. Jest symbolem rosnących możliwości przemysłu stoczniowego i obronnego Indii oraz jednym z 2 aktywnych lotniskowców w marynarce wojennej Indii. Miejsce 6. Liaoning. Liaoning to pierwszy lotniskowiec w historii chińskiej marynarki wojennej. Jest bliźniaczym okrętem rosyjskiego lotniskowca admirała Kuzniecowa. Został zbudowany na bazie niedokończonego radzieckiego lotniskowca Wariak, poprzednio Riga, projektu 1143,6, który Chiny zakupiły od Ukrainy w 1998 roku. Po latach przebudowy i modernizacji w Chinach, Liaoning wszedł do służby w 2012 roku. Jako jedyny lotniskowiec typu 001, okręt ma 306 metrów długości i wyporność 65 000 ton. Napędzany jest konwencjonalnie przez turbiny parowe, w odróżnieniu od amerykańskich lotniskowców o napędzie nuklearnym, które pozwalają na osiągnięcie prędkości 30 węzłów. Wykorzystuje system Stobar, czyli skocznie do startu samolotów, co ogranicza ich masę startową i zasięg bojowy. Liaoning może pomieścić 40 samolotów i śmigłowców. Na jego pokładzie mogą operować 24 myśliwce Shenyang J-15 oraz śmigłowce Z-18 i Z-9. Załoga jednostki liczy 2000 marynarzy i personelu lotniczego. Okręt wyposażony jest w systemy obrony bliskiego zasięgu, takie jak rakiety HQ-10 i działa CIWS Type 1130. Liaoning pełni głównie funkcję szkoleniową i eksperymentalną, przygotowując załogi do obsługi większych i bardziej zaawansowanych lotniskowców. Mimo ograniczeń technologicznych, Liaoning był pierwszym krokiem Chin na drodze do budowy nowoczesnej floty lotniskowej. Miejsce 5. HMS Queen Elizabeth. HMS Queen Elizabeth to flagowy lotniskowiec Royal Navy i największy okręt wojenny w historii Wielkiej Brytanii. Jest jednym z 2 lotniskowców typu Queen Elizabeth, a bliźniacza jednostka nosi nazwę Prince of Wales.
Jego budowę rozpoczęto w 2009 roku, a oficjalnie wszedł do służby w 2017 roku. Drugi lotniskowiec tego typu wszedł do służby w 2019 roku. Ma 280 metrów długości i pełną wyporność 65 tysięcy ton. Napędzany jest przez konwencjonalne silniki diesla i turbiny gazowe, co pozwala mu osiągnąć prędkość około 25 węzłów. Okręt posiada dwie charakterystyczne nadbudówki: przednią do nawigacji okrętu oraz tylną do kierowania operacjami lotniczymi. HMS Queen Elizabeth wykorzystuje system startowy STOVL, Short Take Off and Vertical Landing, czyli mają skocznie, ski jump, natomiast nie mają katapult ani lin hamujących. Brak systemu Catobar. HMS Queen Elizabeth może przenosić do 40 statków powietrznych w pełnej konfiguracji bojowej. Na jego pokładzie operują przede wszystkim myśliwce F-35B Lightning II, zdolne do krótkiego startu i pionowego lądowania. Oprócz samolotów okręt przenosi również śmigłowce Merlin i Wildcat do zwalczania okrętów podwodnych, transportu i ratownictwa. Załogę stanowi 700 osób, a wraz z personelem lotniczym i wsparcia liczba ta może wzrosnąć do 1600 ludzi. Jego obronę zapewniają systemy bliskiej obrony Phalanx CIWS, wyrzutnie rakiet krótkiego zasięgu Sea-Ceptor oraz nowoczesne systemy radarowe i walki elektronicznej. Lotniskowiec ten symbolizuje powrót Wielkiej Brytanii do grona państw posiadających pełną zdolność projekcji siły na morzach całego świata. Miejsce czwarte: Shandong. Shandong to pierwszy w pełni zbudowany w Chinach lotniskowiec, jedyny zbudowany okręt typu 001A, określany też jako typ 002. Jego projekt bazuje na zmodyfikowanej konstrukcji radzieckiego lotniskowca Liaoning typ 001. Okręt wszedł do służby w marynarce wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w grudniu 2019 roku. Ma długość 315 metrów i wyporność 70 tysięcy ton. Jest napędzany konwencjonalnie przy użyciu 4 turbin parowych, które pozwalają na osiągnięcie prędkości do 31 węzłów. Okręt wykorzystuje system STOBAR, czyli skocznie, ski jump, zamiast katapult do startu samolotów. Na pokładzie mogą operować 44 statki powietrzne, głównie myśliwce Shenyang J-15 w liczbie do 36 sztuk, oraz śmigłowce Z-18 i Z-9. Załoga jednostki liczy 2500 marynarzy i personelu lotniczego. Okręt posiada systemy obrony bliskiego zasięgu Type 1130, działka 30 mm, rakietowe systemy HQ-10 oraz nowoczesne radary i systemy walki elektronicznej. Shandong pełni kluczową rolę w chińskiej projekcji siły morskiej i operacjach lotniczych na Morzu Południowochińskim, a jego budowa była dużym krokiem w rozwoju chińskich zdolności stoczniowych i wojskowych. Miejsce trzecie: Fujian. Fujian to najnowszy i największy lotniskowiec marynarki wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Pierwszy w pełni zaprojektowany i zbudowany w Chinach okręt tej klasy. Okręt został zwodowany w czerwcu 2022 roku i należy do typu 003, a wprowadzony do służby został pod koniec 2025 roku. Jego długość wynosi 316 metrów, a wyporność szacuje się na 85 tysięcy ton. Fujian jest napędzany konwencjonalnie przez turbiny gazowe, co odróżnia go od amerykańskich lotniskowców o napędzie jądrowym. Lotniskowiec może osiągać maksymalną prędkość około 32 węzły. Jest pierwszym chińskim lotniskowcem wyposażonym w nowoczesny system katapult elektromagnetycznych EMALS. Katapulty pozwalają na start cięższych maszyn z pełnym uzbrojeniem i paliwem, zwiększając zdolności bojowe okrętu. Na pokładzie może operować 60 samolotów i śmigłowców, w tym nowoczesne myśliwce Shenyang J-15B, myśliwce piątej generacji J-35 oraz śmigłowce Harbin Z-20. Załogę Fujiana stanowi około 3000 marynarzy i personelu lotniczego. Wyposażony jest w zaawansowane systemy obrony bliskiego zasięgu, takie jak działa CIWS-HPJ 11-30 mm oraz rakietowe HQ-10. Okręt stanowi kluczowy element chińskiej floty i zbliża ją technologicznie do amerykańskiej marynarki wojennej.
Miejsce drugie USS Nimitz. USS Nimitz to amerykański lotniskowiec o napędzie atomowym. Pierwszy lotniskowiec typu Nimitz i jeden z największych okrętów wojennych na świecie. Okręt wszedł do służby w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych w 1975 roku. Od tego czasu zwodowano łącznie 10 lotniskowców tego typu. Jako ostatni zbudowano USS George H.W. Bush, którego oddano do służby 10 stycznia 2009 roku. Obecnie 10 z 11 amerykańskich lotniskowców, będących w służbie czynnej, to okręty typu Nimitz. Ma długość 333 metry i wyporność wynoszącą 100 000 ton. Jest napędzany 2 reaktorami nuklearnymi A4W, które zapewniają praktycznie nieograniczony zasięg operacyjny. USS Nimitz może rozwijać prędkość ponad 30 węzłów, około 56 km na godzinę. Wykorzystuje system CATOBAR, Catapult Assisted Takeoff but Arrested Recovery, czyli start samolotów z katapult parowych oraz lądowanie na linach hamujących. Na pokładzie może operować 80 samolotów i śmigłowców, w tym myśliwce FA-18 i samoloty wczesnego ostrzegania E-2 Hawkeye. Natomiast stała liczba skrzydła lotniczego wynosi zazwyczaj 64 maszyny. Załoga okrętu liczy około 5000 osób, w tym personel lotniczy. Uzbrojenie okrętu obejmuje rakiety RIM-7 Sea Sparrow, system RIM-116 RAM oraz automatyczne działka Phalanx CIWS kalibru 20 mm. Przez niemal 50 lat służby USS Nimitz brał udział w wielu misjach bojowych i humanitarnych na całym świecie. Ma zostać oficjalnie wycofany ze służby w maju 2026 roku, a okręty tego typu mają być stopniowo zastępowane przez nowocześniejsze lotniskowce typu Gerald R. Ford. W jego miejsce w linii ma wejść lotniskowiec USS John F. Kennedy. Miejsce pierwsze USS Gerald R. Ford. USS Gerald R. Ford to najnowocześniejszy i największy lotniskowiec z napędem atomowym na świecie, należący do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt został nazwany na cześć 38. prezydenta USA, Geralda R. Forda. To pierwsza jednostka nowego typu Gerald R. Ford z 10 pierwotnie planowanych, a kolejne 3 są już w budowie. Wszedł do służby w US Navy 22 lipca 2017 roku, zastępując w niej wycofany ze służby USS Enterprise CVN-65. Ma długość 337 metrów i wyporność 100 000 ton. Napędzany jest 2 nowoczesnymi reaktorami nuklearnymi A1B, co pozwala mu pływać z prędkością ponad 30 węzłów. Posiada system elektromagnetycznych katapult startowych EMALS, który zastąpił tradycyjne katapulty parowe. Dzięki nowoczesnej technologii obsługuje większą liczbę startów i lądowań na dobę przy mniejszej załodze. Na pokładzie może operować 75 samolotów i śmigłowców, w tym myśliwce FA-18EF Super Hornet oraz F-35C. Załoga okrętu liczy 4500 osób. Okręt posiada system rakietowy ESSM Evolved Sea Sparrow Missile. Dodatkowo zainstalowano na nim rakiety RIM-116 RAM Rolling Airframe Missile, a także system obrony bliskiego zasięgu Phalanx CIWS. Lotniskowiec ma znacznie zredukowaną sygnaturę radarową, co zwiększa jego przeżywalność w działaniach bojowych. USS Gerald R. Ford jest obecnie najpotężniejszym lotniskowcem na świecie. Reprezentuje nowy typ lotniskowców, przewidziany na służbę przez kolejne 50 lat. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.